Cześć wszystkim! To już ostatni dzwonek, aby zadbać o piwonię przed zimą. Zobaczcie, tutaj moja, a w tym prawym dolnym okienku ta sama piwonia zaledwie kilka miesięcy temu w pełni kwitnienia. W trakcie sezonu piwonię tniemy 2 razy. Ja moją tutaj już uciąłem, ale zostawiłem 2 takie przykładowe zaschnięte kwiatostany, które tutaj widzicie na tej ścianie, które należało skrócić wraz z pędami na przełomie lipca i czerwca. A dziś pokażę Wam, jak całkowicie ściąć piwonię i przy tym zabezpieczyć ją na zimę. Ale tutaj pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób należy skrócić przekwitłe kwiatostany. Oczywiście musicie wyobrazić sobie, że na tych już właściwie suchych łodygach są takie piękne kwiaty piwoni. Robimy to w taki sposób, mniej więcej na wysokości 10 cm ucinamy, ale pozostawiamy tutaj tą całą zieloną masę, z której piwonia aż do zimy będzie sobie czerpać substancje odżywcze. No a kiedy zbliża się zima i pierwsze przymrozki, musimy całkowicie ściąć naszą piwonię i ładnie zabezpieczyć. Takie całkowite cięcie powinno się wykonać w połowie lub końcem listopada. Ale jeśli mamy perspektywę takiej ciepłej pierwszej połowy zimy, możemy to zrobić później. Tak jak robię to ja, no bo przecież mamy grudzień. Możemy też oszacować tak wizualnie termin cięcia piwoni. Tak jak tutaj widać, te liście są już brunatne, uschnięte. No i jest to znak, że należy taką piwonię ściąć. Jeśli jesień jest bardzo zimna, no to wtedy taki proces możemy zaobserwować już we wrześniu. No i tutaj muszę jeszcze dodać, że to, o czym mówię, dotyczy tylko piwoni bylinowych. No bo przecież są jeszcze piwonie krzewiaste, które charakteryzują się tym, że kwitną o wiele bardziej intensywnie. A tymczasem ja już tutaj dociąłem się aż do tej mojej kępki piwoni, którą za chwilkę Wam pokażę. Aby ta kępka była bardziej widoczna, muszę sobie najpierw tutaj oczyścić tą powierzchnię. Należy to zrobić dokładnie, ponieważ rosną tutaj jakieś drobne chwaściki. No i szkoda, aby one zagłuszały naszą piękną roślinę. No i przy tym kradły jej substancje odżywcze, a także wodę. Dlatego musimy sobie ładnie tutaj oczyścić tą powierzchnię. No i wtedy nasza kępka będzie bardziej widoczna i też łatwiej będzie ją zabezpieczyć na zimę. Ja tej mojej rabaty już nie odchwaszczałem kilka dobrych sezonów, ale mam tutaj taką czarną tkaninę, która zdecydowanie ogranicza rozrost chwastów. Muszę kiedyś bardziej zdecydowanie przyłożyć się do tej rabaty, ponieważ jej estetyka już nie jest taka, jak bym sobie wyobrażał. No ale jak wiecie, mam mało czasu, no i akurat ta rabatka jest nieco zaniedbana. No dobrze, myślę, że kępka już oczyszczona. Tak wygląda oczyszczona kępka piwoni. Jak widzicie, są tutaj takie czerwone punkty. Są to nowe przyrosty, które już wystartowały z uwagi na ciepłe przedzimie. No i trzeba to wszystko zabezpieczyć. Najlepszym materiałem do zabezpieczenia piwoni będą zrębki. Ale muszą to być takie suchutkie zrębki, tak aby
tutaj nic nie gniło. Takie suche zrębki zapobiegną utracie wilgoci, a także zabezpieczą nasze bulwy przed niskimi temperaturami. Alternatywą dla tych zrębek może być również kora albo kompost, liście lub suchy obornik. No dobrze, myślę, że tyle wystarczy. Dodatkowo można stworzyć taki kopczyk z jakichś iglaków. Najlepiej z takiej sosenki, która przez cały okres zimowy nie traci tych igiełek, no i ładnie się prezentuje. I jako taki kopczyk zabezpieczający. Ja mam dosyć sporo tego materiału, ponieważ jakiś czas temu przycinałem moją sosenkę, no i sporo tego materiału mi zostało, także ułożę sobie tutaj tak jakoś zgrabnie te wszystkie zielone gałązki, no i one w bardzo fajny sposób zabezpieczą bulwy przed przymrozkami. Można również taki kopczyk utworzyć z worka jutowego lub też z jakiejś agrotkaniny. Ja muszę sobie zmienić sekator, bo ten się jakoś nie nadaje. Tym będzie zdecydowanie łatwiej i szybciej. Całość już ładnie dopełni się w zimowych warunkach, kiedy na ten kopczyk napada gruba warstwa śniegu. No i w takich warunkach bulwy będą się miały znakomicie i bezpiecznie przetrwają zimę. A kiedy skończy się zima, nastanie wiosna, wtedy oczywiście ten kopczyk musimy zlikwidować. Zlikwidować muszę również te pozostałości po ściętych liściach piwonii. Jeśli piwonia przez cały okres była zdrowa, można takie liście, takie gałązki spokojnie wrzucić na kompost. One tam się ładnie przerobią na materię odżywczą. Także tutaj z tego wiaderka zaraz to wszystko wrzucę do kompostu. Tam równomiernie rozmieszczę. No i wszystko ładnie się przerobi. No dobrze, no to idę do kompostownika. Po całym tym zabiegu cięcia piwoni nie zapomnijmy o podlaniu. Tylko nie lejmy tam bezpośrednio na te bulwy, ale tak dookoła, aby woda ładnie gdzieś tam wchłonęła się do ziemi i korzonki mogły się napić. No dobrze, cała akcja z cięciem piwoni zajęła mi około 15 minut. No i teraz mam nadzieję, że piwonia w przyszłym sezonie pięknie się odwdzięczy, kwitnąc spektakularnie. Cześć!